Dzień dobry moi drodzy, tam hotel, w którym dzisiaj spaliśmy. Kolejny dzień, znowu gdzieś jedziemy. Nie mam żadnego pojęcia gdzie. Zakładam, że gdzieś do rodziny Jimmy'ego. Dzisiaj ma być krótka wycieczka, taka bardziej krajoznawcza. Zresztą to jakby do tej pory nie było krajoznawczych wycieczek, nie? Ale tu się będziemy podobno szwendali gdzieś po okolicy, połowa po asfalcie, połowa po offroadzie, więc zobaczymy co będzie. Dla tych, którzy trafili tutaj dopiero teraz i być może przypadkiem kilka słów wstępu. Powoli dobiega drugi tydzień naszej podróży przez północny Pakistan. W poprzednich odcinkach mogliście zobaczyć ukryte wśród skał doliny oraz góry, jakich nie zobaczycie w Europie. Zabraliśmy Was na najwyżej położone przejście graniczne na świecie, znajdujące się na 4700 metrach nad poziomem morza, oraz do Doliny Shimshal, do której prowadzi jedna z najniebezpieczniejszych dróg na świecie. Byliśmy przy cudownym wodospadzie z lodowatą, przyjemnie orzeźwiającą wodą oraz jednej z najwyżej położonych i jednej z najzimniejszych pustyń na świecie. A to ciągle nie wszystko. Każdy dzień jest inny i przynosi kolejne, coraz ciekawsze miejsca. Dzisiaj będziemy poruszali się po terenach zamieszkałych od wieków przez lud Burusho. Lud Burusho to niewielka, ale niezwykle interesująca społeczność zamieszkująca głównie region Doliny Hunza w północnym Pakistanie. To, co od razu ich wyróżnia, to język buruszawski, który jest językową zagadką. Nie należy do żadnej znanej rodziny językowej, co czyni go tak zwanym językiem izolowanym. Próby powiązania go z innymi językami, od baskijskiego po język Kaukazu, jak dotąd nie przyniosły jednoznacznych rezultatów. Pochodzenie Burusho wciąż pozostaje tematem sporów. Istnieją różne teorie. Od lokalnego, bardzo starego osadnictwa w regionie, po bardziej egzotyczne hipotezy, jak rzekome powiązania z armią Aleksandra Wielkiego. Ta ostatnia teoria brzmi atrakcyjnie, ale nie ma solidnych dowodów naukowych. Region Hunzy przez wieki był stosunkowo odizolowany, co pozwoliło Burusho zachować swoją odrębność kulturową. Tradycyjnie zajmowali się rolnictwem tarasowym. Poprawiają jęczmień, pszenicę, morele, które są wręcz symbolem regionu, a także hodowlą zwierząt. Ich społeczeństwo przez długi czas funkcjonowało pod rządami lokalnych władców zwanych mirami, aż do momentu, gdy w latach 70. XX wieku region został w pełni włączony w struktury państwa Pakistan. Większość Burusho wyznaje islam, głównie w odmianie ismailickiej, związanej z duchowym przywództwem Aga Khan IV. Ta odmiana islamu kładzie duży nacisk na edukację, rozwój społeczny i stosunkowo liberalne podejście do życia codziennego. Kultura Burusho jest bogata w muzykę, taniec i opowieści przekazywane ustnie. Ważne są też lokalne święta i rytuały związane z cyklem rolniczym. Burusho to przykład społeczności, która mimo niewielkiej liczebności zachowała unikalną tożsamość, język, tradycje i sposób życia. W jednym z najbardziej surowych, ale też spektakularnych krajobrazów świata. Jeśli interesuje Cię Pakistan od środka, to właśnie oni są jednym z jego najbardziej fascynujących elementów. Słuchajcie, nie wiem jaka jest Wasza definicja podróżnika i czym się różni od turysty, ale moja jest taka, że turysta to jest osoba, która gdzieś jedzie po to, żeby sobie tylko wypocząć i kładzie dupę w hotelu i nie robi nic więcej, albo jeździ z miejsca na miejsce. Natomiast podróżnik to jest osoba, która jedzie gdzieś, żeby się czegoś dowiedzieć. Nie tylko zobaczyć, ale żeby się dowiedzieć, poznać kulturę, poznać ludzi, zobaczyć jak żyją, jaka była ich historia i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj mieliśmy na tą okazję wspaniałą, dlatego że Jimmy zabrał nas najpierw do domu swojego wujka, gdzie zostaliśmy ugoszczeni przez jego kuzynostwo, przez jego ciocię
Tam mogliśmy pozadawać masę pytań na temat rodziny, na temat jak wygląda rodzina w Pakistanie, jak wyglądają związki, na temat kultury, życia na wsi i tak dalej, i tak dalej. So these are the almond trees. You can see this one are the almond trees. We grow corns, we grow vegetables, you know. Wow. So and this is his garden. But the right hand is the most dominant one. Yeah. And it's our teaching for the kids as well that if someone start eating with the left hand, we tell him don't eat with the left hand, eat with the right hand. Okay, and what happened with kids who born naturally left-handed? That is who born naturally left-handed. Still, 50% of them use right hand to eat. Maybe 50% not able to adjust, so they eat with the left hand. Okay. But you can say not 50, 70%. If the left-handy use the right hands for eating. Unfortunately, we don't have enough wood right now, so we are just using the machine. Yeah. Okay. Otherwise, we are mostly, making food and other things for them. Wow. Actually, in summer Yeah. we Yeah. use this type of stuff. Yeah. She's The making. one. In the winter time, always cook the food with this because it always keep us warm. The Yeah, we temperature save drops to wood minus. for winter mostly. Masę pytań w mojej głowie oczywiście się broiło od kolejnych trudnych pytań. Potem zostaliśmy zabrani do muzeum, do starego domu mającego, jeżeli dobrze zrozumiałem, 500 lat. I w tym domu teraz tam jest zrobione muzeum. Taki skansen, można powiedzieć po naszemu. W związku z czym mogliśmy zobaczyć, jak wyglądały stare narzędzia, jak wyglądało łowiectwo, jak wyglądało dbanie o dom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. We'll make something to show you about our cultures, our tradition. So this is a Brusho house. It's a traditional house also. It's like a 400 to 500 years old home. Okay. I'm going to show you some of our traditional things starting from here. Okay. This is traditional thresher. You know what is thresher? Thresher is, our area people mostly grow the wheat, you know that? Corn, wheat, Yeah. something like this. So bread is the common source of our food. Breakfast with the bread, lunch, dinner, all we eat chapati, bread. So flour is a very important. So this is people used to grow their wheat and then they have to make it flour, fine. Okay, so this is our traditional thresher. Every home have a thresher like this. Okay, not every home, some of the home, not every home. In the village, I remember in my village there was only 2 thresher like this. One was at my home, one was at another person's home. So the villagers used to come and to take their flour, okay, and wheat, and they put it inside. This is the thing. They put the wheat inside, and here is a stone. These are the turbines. There is a water flow, so the turbines rotate, and this stone rotate. So the wheat just fall down inside of this, okay, and this rotate, and it make it fine, like that. This is a technology. I think for the women, chapel, they make it like this, like this, like this, and the woman can make it a very, 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 very fine thread using the sheep wool or using the yak wool. Women make a very fine. Man is a bit rough. Man is a bit rough. He used different way to make the thread. You suppose this is the thread. Men usually use this one. How many people? Men use this one. Okay, men use this one. This stick. Okay, if suppose they make it like this. Okay, they put it like this, and they make it thread like this. I am not expert in it, but men's It's quite good. They know how to make it. Okay. So this is how, and these are, very Justina, you make a very correct decision. Okay. Yeah, you make a very correct decision. So your this is the actual our traditional cap. Both committee. So this is like for the female. No, come on, Tijati.
Okay, and this is for the male. Słuchajcie, wspaniałe miejsca. Cudowne, wspaniałe miejsca. Można się było dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy. I bardzo się cieszę, że właśnie tak wygląda ta nasza wyprawa do Pakistanu. Że możemy poznać tą kulturę i tych ludzi. Moje serce rośnie i wiem już na 100%, że będę robił wszystko, żeby tu wrócić. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę kiedyś przyjechać tu ze mną, to dajcie znać. Będę robił wszystko, żeby wrócić tu jak najszybciej. A teraz, kochani, jesteśmy w tak malowniczej dolinie z tak niesamowitymi górami dookoła, że najchętniej to człowiek by się tu położył na trawce i spędził resztę dnia, żeby nie musieć nic zrobić. Tu sobie płynie jakaś rzeczka zimna, prosto z lodowca, niesamowity kolor ma. Jest przepięknie, jest przepięknie. Yasin Valley. Dolina, do której nie trafia się przypadkiem. Droga prowadzi tu wąskim korytarzem między skałami, często tuż nad wodą. Miejscami jest asfalt, ale szybko się kończy i zaczyna się typowy dla tego regionu szuter i kamienie. Na dole doliny jest zaskakująco spokojnie. Zielone pola, drzewa owocowe, niewielkie wioski. Ludzie żyją tu normalnie, uprawiają ziemię, hodują zwierzęta. Ale wystarczy spojrzeć wyżej i widać, że to tylko wąski pas życia wciśnięty między góry. Yasin od dawna był ważnym przejściem. Tędy prowadziły trasy przez góry Hindukuszu w stronę Chitral i dalej w kierunku Afganistanu. Jednym z takich miejsc jest Darkut Pass. Wysoka przełęcz, dziś raczej dla trekkingowców niż dla zwykłego ruchu. Mamy tam dużą kanapkę. Okay, and here is a potatoes. Przykro mi, że się rozczarowałeś. Rozczarowałam się. Wait, let me do the buffet. जाओ का गिलास कौन जाती चुमे श्वा Nie, oczywiście. Can I take it? Popatrzcie, w jakich pięknych okolicznościach przyrody zjedliśmy sobie dzisiaj piknik, lunch w formie pikniku. Tutaj jakieś chmury idą, ale macie tak, pierwszy lodowiec, tam jest drugi lodowiec, tu macie nieco trzeciego lodowca, tam jest czwarty lodowiec, a dokładnie za tymi górami już jest Afganistan, czyli dojechaliśmy na samą północ Pakistanu w tym momencie. Jeszcze kawałeczek i bylibyśmy w Afganistanie. Słuchajcie, tu jest przepięknie, tu jest bajkowo. Zobaczcie sobie. Strumyk sobie jakiś szemrze, płynie sobie spokojnie przez pastwisko. Krowy się pasą. Czego chcieć więcej? Najwspanialsze miejsce na zjedzenie pikniku. I górki z każdej strony. Hindukusz. Pakistan jest przepiękny.
każdym kilometrem robi się coraz bardziej surowo. Droga się pogarsza, wiosek jest coraz mniej. W końcu docieramy do Darkwood Valley. To właściwie ostatni punkt, do którego można dojechać. Kilka domów, trochę pól i koniec drogi. Dalej zostają już tylko góry. Za wioską zaczynają się lodowce. Najbliżej leży Darkwood Glacier. Z daleka wygląda jak jasna plama między szczytami, ale z bliska jest zupełnie inny. Szary, miejscami czarny od kamieni i pyłu. Dopiero wyżej widać czysty lód. To właśnie stąd bierze się rzeka, którą mijaliśmy wcześniej. Woda spływa z lodu, zbiera się w potoki i dalej przecina całą dolinę. Tu naprawdę czuć, że wszystko zależy od tego lodu. Bez niego nie byłoby rzeki, bez rzeki zieleni i życia w dolinie. Słuchajcie, Jimmy zaproponował nam jeszcze jedną przeprawę, jeszcze jeden offroad na dzisiaj. Zapowiedział, że będzie jeszcze trudniejszy, więc logicznie się wszyscy zgodziliśmy. Ale przyjechaliśmy, już Wam pokazuję gdzie, przełączę tylko kamerę. Moi drodzy, przyjechaliśmy do podnóża lodowca. A to jeziorko, które tu widzicie, tu, to wszystko jest woda z tego lodowca. To jest jezioro polodowcowe. Nie ma tutaj domieszki żadnych źródeł, żadnej rzeki, niczego. Tylko woda prosto z lodowca. Bardzo zimno, jak to niektórzy mówią. Ja nie dotykałem, nie chcę się tam schodzić, ale jest przepięknie, słuchajcie, jest niesamowite miejsce. Rewelacja. Sam lodowiec nie jest widowiskowy w klasycznym sensie. Nie ma idealnych, białych ścian jak z pocztówek. Za to słychać jak pracuje. Czasami coś trzaśnie, gdzieś spadnie kawałek lodu. Całość powoli przesuwa się w dół, praktycznie niezauważalnie. Powietrze jest chłodniejsze, nawet kiedy na dole doliny jest ciepło. Wieczorem temperatura spada bardzo szybko. To miejsce nie robi efektu wow od razu. Raczej powoli pokazuje jak funkcjonuje. Jak rzeka zależy od lodowca, a ludzie od rzeki. Odpalam silnik i zawracam. Najwyższy czas wracać. Dalej się już nie da dojechać. I w sumie dobrze, bo to jedno z tych miejsc, które lepiej zostawić w spokoju, niż próbować je zaliczać do końca.
Dobrze, słoneczko moje drogie kochane, dojechaliśmy do hotelu, kończymy kolejny dzień. Znowu się odłączyliśmy od grupy, grupa sobie pojechała na jeszcze jakiś offroad na jakąś górę, my już stwierdziliśmy, że mamy dość, tym bardziej, że jutro nas czeka znowu dość wymagająca droga do Gilgit. Tam będziemy musieli ominąć z powrotem tą powódź, więc tam też się naszarpiemy trochę, więc lepiej dzisiaj odpocząć. Natomiast no, trochę się pogubiliśmy, jak teraz wracaliśmy, bo na pewno jechaliśmy drogą, którą nie jechaliśmy w tamtą stronę. No ale udało się. Udało się, Google Maps nie był pomocny, pokazywał tylko mniej więcej kierunek i odległość, natomiast nie pokazywał w ogóle drogi, tak jakby w ogóle nie pokazywał dróg. Ale słuchajcie, problem polega na tym, że tutaj dla nas Europejczyków tak naprawdę nie ma żadnych charakterystycznych punktów. Wszystkie wioski są dokładnie takie same, wszystkie wyglądają dokładnie tak samo, wszystkie domy wyglądają dokładnie tak samo, wszystkie drogi wyglądają dokładnie tak samo. Nie ma żadnych nazw ulic, nie ma numerów domów, w związku z czym no, jest to dosyć kłopotliwe dla nas. Ale się udało, dojechaliśmy. I teraz taka ciekawostka, o właśnie, jeszcze ciekawostka wam powiem. Słuchajcie, wszyscy wiecie doskonale, że w Europie jak jeździcie i ktoś wam robi taki gest, inny kierowca albo pieszy, to doskonale wiecie, że oznacza to, żebyście włączyli światło, bo jedziecie bez światła. Natomiast tutaj taki gest, napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co może oznaczać, jeżeli inni kierujący wam pokazują taki gest. Kochani, i jeszcze jedna rzecz, bo to miałem wam o tym powiedzieć, zapomniałem, więc czas powiedzieć o tym dzisiaj. Tutaj w Pakistanie generalnie są 3 rodzaje pojazdów. Są motocykle transportowe, takie trójkołowe i wszelkiego rodzaju Toyoty. I żadne inne pojazdy nie występują, no sporadycznie może gdzieś się tam pojawiają, natomiast w większości wypadków Toyoty przez wszystkie przypadki, od Yariski po Land Cruisery, wszystko, pełen, łącznie z modelami, których kompletnie nie znamy. Także jest tutaj ciekawe. Co więcej, te Toyoty są sprowadzane najczęściej z Japonii, dlatego że ruch jest tutaj lewostronny, w związku z czym łatwo im ściągnąć bliżej z Japonii taki pojazd, no i taniej im to pewnie wychodzi. A miałem wam jeszcze kochani powiedzieć, skoro już przy motocyklach jesteśmy, czym jeździmy. Słuchajcie, te dzielne osiołki, którymi się poruszamy tutaj, ja jestem pełen podziwu, że one na tych drogach, na tych dziurach, na tych wertepach się jeszcze nie rozleciały, ale one są niesamowicie dzielne terenowo. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. To jest troszeczkę coś jak nasza YBR 125, natomiast jest to Suzuki GS 150. Tak, możecie sobie zobaczyć to. Czekajcie, podniosę wam kamerę, o, tutaj. Słuchajcie, ciekawostka w tym motocyklu jest taka, że biegi tutaj działają troszeczkę inaczej niż w naszych europejskich motocyklach, dlatego że, zobaczcie jaką macie dźwignię. Sorry, o. Redukujecie piętą, biegi wbijacie przodem. I co ciekawe, na samej górze macie luz, a wszystkie kolejne 5 biegów jest w dół, więc no trzeba się było trochę przyzwyczaić. Teraz już coraz rzadziej się mylimy, ale gdzieś tam w sytuacjach takich bardzo stresowych, bardzo szybkich pojawia się europejski nawyk wbijania inaczej biegów, no i motocykl nam szarpie, albo gaśnie, albo nie chce jechać, w związku z czym trzeba się szybko przestawić na taki śpieszny sposób zmiany biegów. Ale powiem wam, że te motocykle to są małe arcydzieła. Słuchajcie, no to co one tu przeszły i tak naprawdę bezawaryjnie. Jedyne awarie jakie tutaj były, to były przebite opony. Dobrze kochani, ja kończę już ten film. Zobaczymy co jeszcze, jakiś grill. Coś mi mówił, że jakiegoś grilla sobie zrobimy na kolację. Zobaczymy co będzie. Tak czy siak, ja się z wami żegnam. Dziękuję, że staliście do samego końca jak zwykle. Cieszę się bardzo z tego powodu. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Albo zabawę ma niesamowitą. Przejechałem! Bardzo Sam dobrze. przejechałem! Elegancko, gratulacje. Fajna zabawa taka, nie? Wielki cud, że trafiłem w tą belkę. Teraz jak na to patrzę też tak jest. O ja pierdolę.